ledwo chodzący jakiś dziadyga niemiecki wziął sobie młodą laseczkę na noc i jazda. A ja myślałem, że to w rurze coś huczy. I tu możecie już coś podziałać nawet za jakieś $15. Wraca napierdzielony jeden z samego rana. Dzisiaj pociupciał troszkę tam chyba. I coś było, albo w żyłę. Chociaż tutaj pewnie nie, bo to kara śmierci. Ale co nieco to wypił, bo butelek leży sporo. Witam serdecznie w kolejnym filmie z Singapuru. Tym razem pokażę wam mniej komercyjne i widowiskowe, ale równie ciekawe oblicze tego miasta. W filmie poznacie historię tego mini państwa i dowiecie się, jak w ciągu kilkudziesięciu lat z małego portu rybackiego stało się jednym z 3 najbogatszych krajów świata. Pokażę wam też kolorowe i pełne zapachów dzielnice zamieszkałe przez nacje, które od lat tworzyły ten kraj. Odwiedzimy jedyne na świecie Muzeum Piekła, założone przez twórców słynnego balsamu tygrysiego, a także plażowy kurort na wyspie Sentosa. Na koniec zabiorę was do dzielnicy domów publicznych. Koniecznie musisz obejrzeć też drugi film z Singapuru na tym kanale, w którym zebrałem wszelkie praktyczne informacje na temat poruszania się po tym kraju, a także pokazuję jego nowoczesną, futurystyczną stronę. W tym filmie udowodnię również, że ceny w tym jednym z najbogatszych państw świata często potrafią być niższe niż w Polsce. Zapraszam na kolejną niezwykłą podróż po Singapurze. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Aby wyjaśnić, dlaczego Singapur stał się tak potężnym i rozwiniętym krajem, musimy cofnąć się do roku 1819, kiedy to zaczyna się nowożytna historia Singapuru. W tym to właśnie roku Brytyjczycy założyli na wyspie port handlowy, dostrzegając jej strategiczne znaczenie i położenie na szlaku handlowym pomiędzy Indiami i Chinami. I po dziś dzień to nie uległo zmianie. To właśnie tędy przepływają wszelkie kontenerowce z chińskimi towarami, które płyną do Europy. Podczas II wojny światowej Singapur na krótko został zajęty przez Japończyków. Następnie oczywiście ponownie odbili go alianci i wrócił w skład Imperium Brytyjskiego. Jednak w 1959 roku Singapur ogłosił niepodległość i został autonomią. Małe państwo pozbawione opieki Brytyjczyków mierzyło się z różnymi trudnościami. Tak więc w 1963 dołączyło do Federacji Malezji. Malezja jest to federacja stanów, coś na zasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki i właśnie do niej dołączył Singapur. Jednak powstał tutaj konflikt interesów. Populacja Singapuru składa się w ponad 70% z Chińczyków, zaś populacja Malezji w większości z Malajów. W momencie, kiedy Malezja uzyskała niepodległość, do władzy doszli Malajowie, którzy niechętnie po dziś dzień dopuszczają do jakiegokolwiek głosu inne grupy społeczne, które zamieszkują ten kraj, czyli Chińczyków i Hindusów. Singapurscy Chińczycy zaś dążyli do tego, aby wszyscy mieli równe prawa i po dziś dzień widać jest to w Singapurze na każdym kroku, gdyż wszystkie grupy społeczne są tutaj traktowane równo. Ta różnica poglądów doprowadziła do konfliktu. Singapur chciał również wolnego rynku i wolności gospodarczej, zaś Malezja preferowała protekcjonizm i centralizację. W wyniku takich rozbieżności interesów i poglądów Singapur po 2 latach obecności w Federacji Malezyjskiej przez głosowanie parlamentu został z niej po prostu wyrzucony. Tak więc Singapur, pomimo że nie zamierzał, stał się niepodległym państwem, co wydawało się w tamtym momencie katastrofą, gdyż nie posiadał żadnego zaplecza finansowego ani surowców naturalnych. Pomimo tych trudności i licznych wyzwań, Singapur dokonał prawdziwego cudu gospodarczego i stawia się go dzisiaj za wzór na całym świecie. Premier Lee Kuan Yew, który rządził Singapurem przez 31 lat do 1990 roku, dokonał przemian gospodarczych i postawił to państwo na nogi. Postawił na edukację, dyscyplinę społeczną i nowe technologie. Wykorzystano również lokalizację Singapuru i rozbudowano port, który po dziś dzień jest jednym z najważniejszych portów na świecie. I to właśnie tutaj przeładowuje się najwięcej ładunków w całej Azji.
Dzięki surowemu prawu i wysokim standardom administracji wypleniono praktycznie całkowicie korupcję. Zaś niskie podatki i przejrzyste regulacje prawne przyciągnęły inwestorów biznesowych z całego świata. I dziś w Singapurze znajdują się oddziały największych światowych korporacji, instytucji finansowych i banków. Mocno zainwestowano też w edukację. Postawiono głównie na matematykę i technologię. Przez to dziś Singapur ma jedną z najlepiej wykwalifikowanych kadr robotniczych i menedżerskich na całym świecie. Efektywne planowanie urbanistyczne na dość niewielkiej przestrzeni tego miasta państwa doprowadziło również do tego, że mieszkania dostępne są dla każdego. W Polsce, jak wszyscy wiemy teraz, młodzi ludzie nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania, gdyż ich ceny urosły do absurdalnych wartości i o ile ceny mieszkań w centrum Singapuru mogą naprawdę przysporzyć o zawrót głowy, tak rząd zbudował również mieszkania socjalne dla swoich obywateli, dzięki czemu każdy ma dach nad głową i problem bezdomności w Singapurze w zasadzie nie istnieje. Jako że Singapur zamieszkują 4 główne nacje, tak każda z nich ma swoją odrębną dzielnicę. Zaglądamy teraz do dzielnicy Little India, czyli Małych Indii. I tak na dobrą sprawę jest to kawałek Indii wklejonych do Singapuru. Ale z tą różnicą, że tutaj nie śmierdzi, a wręcz nawet pachnie. Jest prawie że czysto. Oczywiście oni powolutku próbują wprowadzać tutaj swoje prawa i zwyczaje, ale w porównaniu do Indii to można powiedzieć, że tutaj jest krystaliczna czystość. No i panuje ład i porządek. Można sobie normalnie przejść chodnikiem, nic tutaj nie jest zastawione, nikt ci niczego nachalnie też nie oferuje. Gdyby tak wyglądały Indie, to myślę, że byłyby hitem turystycznym. No a wyglądają jak wyglądają. Możecie sobie to obejrzeć w innych filmach na tym kanale. Na uwagę zasługuje ostatnia chińska willa, która przetrwała w indyjskiej dzielnicy. No, ten dom jest przepięknie kolorowo zdobiony i faktycznie nie pasuje tutaj do reszty. Jest dom bogatego chińskiego kupca, wybudowany w 1900 roku, Tang Ten Niach. Jeśli lubicie hinduską kuchnię, tak warto właśnie zajść na tą dzielnicę. Jest tutaj mnóstwo fajnych knajpek, oczywiście jest drożej niż w Indiach, ale jedzenie jest dokładnie to samo. I są tutaj imigranci z różnych rejonów Indii, więc znajdziemy też i jedzenie odpowiednie, charakterystyczne dla danego regionu kraju. Hindusi też nie zdzierają zbytnio ani z obywateli Singapuru, ani z turystów, więc możemy tutaj relatywnie tanio zjeść w porównaniu do innych dzielnic oraz zrobić sobie zakupy, bo ceny wcale nie są wysokie. Pomimo, że płacimy tutaj niby w dolarach singapurskich, tak to wszystko kosztuje po kilkanaście dolarów. Zwrotnie wysokie ceny w Singapurze. Proszę, koszulki po 5-8 dolarów. Ja wiem, że to jest shit, ale jak potrzebujemy coś na siebie założyć, tak można kupić tutaj naprawdę bardzo tanio. Możemy kupić tu tanie pamiątki, na przykład symbol Singapuru, lew Merillion, kosztuje tylko 5 dolców, podczas gdy w centrum zapłacimy za niego 3 razy tyle. Magnesy kupimy sobie po dolarze, czyli za 3 zł. 5 breloczków kupimy sobie za 30 zł, czyli 10 dolarów singapurskich. No, pamiątki są tutaj bardzo tanie, jak na jeden z najbogatszych krajów świata, więc okazuje się, że jednak Hindusi potrafią trzymać czystość, potrafią zadbać tutaj o otoczenie, nie śmiecić, nie ma tu nawet szczurów, tylko muszą mieć nad sobą bata, czyli ktoś musi pilnować, aby oni pilnowali siebie. Gdyby rząd Indii podchodził do tego wszystkiego trochę inaczej, to mogliby również takie standardy wprowadzić u siebie. I nie mówcie, że Indie to kraj trzeciego świata i się nie da. Da się, bo oni latają w kosmos, oni mają naprawdę światowej klasy naukowców, lekarzy, inwestują w nowe technologie i myślę, że wyszłoby to wszystkim na dobre. W centrum dzielnicy indyjskiej znajduje się okazała świątynia. Oczywiście musieli tutaj wybudować swoje miejsca kultu. Ta jest, widzę, w południowym stylu tamilskim. No i możemy do środka wejść za darmo, zobaczyć, jeżeli ktoś nie był, to polecam się wybrać. Trzeba oczywiście zdjąć buty i zakryć nogi, więc jakaś chusta jest wskazana, bądź długie spodnie u facetów. Ewentualnie facet może być w spódnicy, to też go wpuszczą.
Koszulki po $4, spodnie po $10, magnesy po $1, więc nie mówcie mi, że w Singapurze jest drogo, bo jest tanio, trzeba tylko wiedzieć, gdzie się udać na zakupy. Pamiątkowa czapka z Singapuru $5. Jaki model chcemy? A jak chcemy oryginał? Nie ma problemu. Ile kosztuje jedzenie indyjskie? A do $5 najdroższe mięsa. Większość ryby, owoce morza po 4, to jest za małą porcyjkę. Do tego bierzemy sobie ryż, jakieś warzywko i obiad nie wyniesie nas więcej jak 20 kilka złotych. Okulary przeciwsłoneczne kupimy sobie za $4. Więc summa summarum wychodzi, że tutaj jest taniej niż w Polsce, gdzie Polska uchodzi raczej za biedny kraj, a Singapur raczej jest cały czas w czołówce top 5 najbogatszych krajów świata. Taki kiść bananów kupimy sobie za $2, czyli 6 zł i już można sobie coś przekąsić. Ciastka też są bardzo tanie, po $1–2 jakaś tam paczka ciastek lokalnych. Więc jak mamy wylot na przykład do Polski z Singapuru, tak można się tutaj zaopatrzyć bardzo tanio. Tutaj też koszulki są i po $4, i po 8, i 2 za 14. Jest też krawiec, który od razu nam ciuchy tutaj przerobi, zwęzi. Jeżeli trzeba, można sobie zamówić garnitur. Zacerują dziurę w dziurawym bucie czy skarpecie i to wszystko naprawdę za grosze. O ile nie będziemy chodzić po drogich galeriach dla Amerykanów i Australijczyków, gdzie płaci się naprawdę grube pieniądze, a pójdziemy sobie na dzielnicę hinduską czy na przykład chińską, tak możemy sobie to samo pokupić za dużo mniejsze pieniądze. Także spójrzcie na ceny, tyle to tutaj kosztuje. 3 pary okularów za $5, jedna para za $2,90, a do wyboru setki sztuk. A u nas co nad morzem? Okulary 40 zł, dokładnie te same, od Chińczyka z AliExpressu. Torby, chusty, wszystko mamy tutaj dostępne. Więc można się tutaj ubrać od stóp do głów i wracasz sobie do Polski jak bogol z Singapuru. A tu proszę, już chłopak od razu nam może wszystko dopasować, zwęzić, rozszerzyć. Jest też wszelka elektronika. No jeżeli myślicie, że elektronika topowych marek będzie tutaj tańsza niż na przykład w Europie, to nie, ceny są te same albo nawet droższe, ale taniej kupimy sobie akcesoria, jakieś kable, pokrowce i tego typu duperele. A teraz sprawdzimy, ile kosztuje śmieciowe jedzenie w najpopularniejszej sieciówce świata. Sztuczne hamburgery są w cenie od $5 wzwyż, czyli od 15 zł wzwyż, zdecydowanie drożej niż w Australii. Zestaw Happy Meal najtańszy to też koszt $5,50, czyli lekko ponad 15 zł. Zobaczymy napoje. Kawa $4,5, Coca-Cola $3,5. Tak, loda mamy za $1, czyli około 3 zł. Drugą możemy iść do ekskluzywnej galerii i tak tutaj spodnie Levisa kupimy za $26, 40 i to wszystko w oryginalnym sklepie. To nie jest żaden stragan indyjski. Więc nawet w takiej galerii mnie, dziada z Polski, jest stać zrobić sobie zakupy. Kilkanaście minut drogi piechotą od dzielnicy indyjskiej mamy dzielnicę arabską. Arabowie też przybywali kiedyś do tego miejsca. Był to prężnie rozwijający się port kupiecki. Przebiegał tędy główny szlak handlowy pomiędzy Europą a Chinami i dziś została po nich dzielnica, która jest opanowana w większości przez Malajów, ale znajdziemy tutaj przedstawicieli również z Afryki czy Półwyspu Arabskiego. Akurat za kilka dni rozpoczyna się Ramadan, więc już tutaj rozkłada się bufet ramadanowy, ale oprócz tego zjemy tutaj mnóstwo bardzo dobrego jedzenia. Są tutaj bufety, gdzie możemy sobie sami nałożyć żarcie. Dużo jedzenia malajskiego, arabskiego. Zjemy tu falafele, kebaby. Jeżeli lubicie tego typu jedzenie, no to na dzielnicę arabską. Ogólnie można w Singapurze naprawdę popróbować różnych kuchni, gdyż nie ma czegoś takiego jak kuchnia singapurska. To jest właśnie miks kuchni chińskiej, indyjskiej, malajskiej i arabskiej. No i oczywiście znajdziemy międzynarodowe sieciówki z jedzeniem zachodnim.
jak wygląda Ramadan w tej części świata i jak wyglądają takie pikniki ramadanowe. O tym nagrałem osobny film, więc jeżeli Cię to interesuje, to zapraszam do kliknięcia w link, który znajduje się pod filmem. A centralnym punktem dzielnicy arabskiej jest okazały meczet ze złotymi kopułami. Możemy sobie do niego wejść do środka, o ile nie jest to piątek, i będziemy mieć długie spodnie. Czy w przypadku kobiet zakryte włosy, ramiona i kolana. Dookoła meczetu rozłożył się oczywiście tradycyjny arabski bazar, ale jednak większość asortymentu jest z produkcji azjatyckiej. I ceny są tutaj nieznacznie droższe niż, nawet znacznie droższe niż w dzielnicy indyjskiej. Arab lubi bardziej chyba pieniądze od Hindusa, także tutaj bardziej zdzierają. Drożej zapłacimy za jedzenie, drożej zapłacimy za pamiątki, magnesy, ale to wszystko wygląda naprawdę przepięknie. Też gdyby tak wyglądały kraje arabskie, to mógłbym w nich mieszkać. Zobaczcie, sterylna czystość, nie ma szczurów, nie ma smrodu, jest luz, można sobie przejść normalnie chodnikiem, nikt Cię tutaj też nie zaczepia, nie próbuje nic sprzedać, nie ciągnie za rękę do swojego sklepu. To jest taka utopijna wersja krajów arabskich. Dzielnica arabska jest bez wątpienia najbardziej kolorową dzielnicą w Singapurze, więc koniecznie musi się odwiedzić, będąc w tym mieście. Widać, że jest tutaj mnóstwo Turków. Mamy tutaj możliwość kupienia wyrobów tureckich. Oczywiście są one droższe niż w Turcji. No i jest oryginalny turecki kebab również. Tylko też jest on znacznie droższy niż w Turcji. Po całym Singapurze znajdziemy też mnóstwo pięknych murali, zwłaszcza na dzielnicy arabskiej i indyjskiej, bo tutaj mieszka wielu artystów. Ale też nie myślcie sobie, że tutaj pierwszy lepszy inżynier z Afryki czy Bliskiego Wschodu tak sobie przyjedzie i będzie robił karierę. Tu nikt nikomu nie daje socjalu za darmo. Jeżeli ktoś tutaj przyjedzie, to musi ciężko pracować, jeżeli chce tutaj zostać. Tutaj też nie ma bezdomnych, nie ma takiego obrazu jak w innych krajach, że ktoś tam śpi na ulicy. Czasem śpią, ale po prostu robotnicy nie mają gdzie spać, bo mieszka ich na kupie tylu, że wolą się czasem zdrzemnąć troszeczkę na ulicy. Ale oficjalnie spać tu nie można i takie osoby są usuwane, więc nie ma tutaj turystyki socjalnej, jaka jest ostatnio modna w Europie. Singapur bardzo broni swoich granic, tutaj też bardzo ciężko jest zamieszkać, jeżeli byście chcieli się tu przeprowadzić, kupić sobie tu mieszkanie. Tak, nie jest to proste i nie jest to przede wszystkim tanie, ale o tym opowiem później. Najprostszą drogą, żeby zamieszkać w tym mieście, jest po prostu wyjazd na kontrakt z jakiejś korporacji, gdyż tutaj swoje oddziały ma większość międzynarodowych korporacji, sieci. Tylko tak możemy załapać się chociaż na trochę, żeby pomieszkać w tym kraju. Ile kosztuje parking miejski przy ulicy w najdroższym państwie świata? 60 centów za pół godziny. No i to jest cena jak najbardziej do przyjęcia. Wiele z tych kamieniczek jest pięknie odremontowanych, w zasadzie większość. Dużo jest kolorowych, pięknie zdobionych. I patrząc na te fasady budynków, to widać, że tutaj już kiedyś nie mieszkał dziad. Tutaj mieszkali bogaci kupcy, którzy zarabiali na handlu pomiędzy Indiami, Chinami. Dorobili się tutaj fortun i to dzisiaj widać w tych budynkach. Później to wszystko troszeczkę podupadło, ale kiedy Singapur odłączył się od Malezji, stanął na własne nogi, jest jednym z najbogatszych państw świata. No, można powiedzieć, że tutaj dokonał się po prostu cud gospodarczy. Dzielnica arabska to też przepyszne knajpki. Warto się zagłębić tutaj w te boczne uliczki. Nie jeżdżą tędy samochody, za to jest mnóstwo fajnych restauracji, knajpek. Można wypić tutaj piwo i z tego co widać po cennikach, to piwo wypijemy za około $7. Jest to cena porównywalna z ceną polską. Do wyboru mamy knajpy arabskie, ale jak nie chcemy, to możemy iść do chińskiej i zjeść sobie jakiś bulion z nogami kury na przykład, albo głową koguta. Do wyboru, do koloru. Widzę, że hitem wśród Chińczyków są teraz takie nowoczesne fotobudki, jakby kabiny do robienia zdjęć. I są tutaj całe salony. Zobaczcie, tak to wygląda po zrobieniu. Mają różne gadżety, nie? Czyli jak u nas w Polsce na weselach. I tego jest naprawdę dużo, ale jest też garderoba. Można sobie ułożyć włosy. Tutaj są suszarki. Tutaj mamy różne gadżety. I tam są dalej kabiny. Płacimy i robimy sobie zdjęcia. A myślałem, że w dobie telefonów tego typu rzeczy już nie mają racji być. Są różne kabiny stylizowane na przykład na windę albo na jakiś cukierkowy pokój Barbie.
i oni tak się tu fotografują i tego jest naprawdę bardzo dużo. To nie jest jednostkowy salon, tylko widzę już któryś z rzędu na tylko jednej ulicy. Chińczycy robią ciągle zdjęcia sobie i wszystkiemu i tak mnie tylko zastanawia, co oni robili w czasach, kiedy nie było jeszcze telefonów z aparatami. Czym to się wtedy zajmowano? Tutaj moją uwagę przykuł hotel Marriott. Zobaczcie, jakie mają łóżka. Jak u jakiegoś maharadży indyjskiego. I to każdy pokój. I wszyscy cię widzą z ulicy, jak leżysz sobie tam na golasa. Nie zabraknie tutaj oczywiście kościołów chrześcijańskich, tak jak ta katedra z 1847 roku. Znajdziemy tu też polski akcent, bo koło katedry jest pomnik Jana Pawła II. Tak, a w samej katedrze odbywa się teraz akurat jakiś ślub. Para młoda przygotowała dla wszystkich gości prezenty. Jest jakiś kubek na kawę, jakieś pakunki, no nie wiem co jest w środku. Jeżeli oglądaliście film Bajecznie Bogaci Azjaci, tam można sobie zobaczyć właśnie jak wygląda bogaty ślub singapurski. No i de facto ten film jest po prostu reklamą tego miasta. Został zrobiony na zamówienie. I zobaczcie sobie, jak tutaj się bogaci ludzie stroją na ślub. Są to zwykłe ubrania. No jest tak może troszkę bardziej elegancko niż chodzą na co dzień, ale widać, że nie ma takiej spiny jak w Polsce, żeby stroić się w jakieś nie wiadomo jakie balowe suknie. Widać, że bardziej chodzi tutaj o to, aby było na luzie. I też co mnie zdziwiło, na ścianie wyświetlają się nazwiska osób, które mają stawić się do zdjęcia. No i to jest w sumie dobre, bo nie trzeba nikogo wołać specjalnie, tylko są już przygotowane plansze. Wyświetla się tam po prostu lista osób, które mają się stawić do zdjęcia z parą młodą przy ołtarzu. No i jest ładny porządek, jak w całym państwie. Najstarszy i najbardziej okazały kościół w mieście pochodzi z 1841 roku. Tutaj widzę, że również jakieś wesele się dzisiaj odbywa, czy odbywało, ale to jest już naprawdę na bogato. Tu konkretna firma eventowa, całe ciężarówki jakiegoś sprzętu. Tak, to już składają, czyli jest po ślubie. Jeśli marzy Ci się ślub za $1 milion, to musisz wziąć go w Singapurze, bo tutaj widzę, że to jest zupełnie inny biznes. Spójrzcie na to. Tutaj jest kościół i kościół oferuje różne usługi. Od razu, oprócz samej sali do zawarcia związku małżeńskiego, na terenie kościelnym mamy winiarnię, bar jazzowy, bar jakiś Helens, sklepy. Księża zrobili sobie z tego całkiem niezły biznes. W podziemiach kościoła jest knajpa, tutaj bierzemy sobie ślub, tuż po ślubie przechodzimy sobie tym tunelem z kwiatów i idziemy prosto na przyjęcie. Tak jak mówiłem wcześniej, Chińczycy fotografują się wszędzie jak popadnie i tak tutaj nawet z kościoła uczyniły sobie Chinki tło do takich wyuzdanych sesji zdjęciowych. Wyginają się na wszelkie sposoby. Zasady dla gości weselnych. Jeżeli chcecie na wesele wziąć psa, tak oczywiście można, ale musi być na smyczy. Nie może oczywiście załatwiać się tutaj, więc w tym celu musi mieć pampersa, a żeby nie narobił gdzieś na terenie kościelnym. Ale jaja normalnie. I ewidentnie ten kościół to jest po prostu instytucja biznesowa do zarabiania hajsu na eventy, wesela i nie tylko. No, Polskie też to czeka, bo nabudowali kościołów. Przyzwyczajajcie się do tego widoku, bo taki właśnie los czeka Europę. Kościoły będą zamieniane na knajpy, hotele i cholera wie co jeszcze. No w Holandii już to się dzieje i za kilka lat będzie ta sytuacja miała miejsce również w Polsce. W dzielnicy Clark Quay znajduje się kolonialna zabudowa pozostawiona tutaj przez Anglików. Dominują białe budynki, ale nie brakuje również kolorowych elewacji. Blisko mariny zlokalizowany jest wspaniały kościół, katedra świętego Andrzeja i tutaj prawie wszystkie te kościoły są w kolorze białym. Naprawdę świetnie to się komponuje na tle tej soczystej zieleni. No jako, że mamy dziś sobotę, tak wszędzie odbywają się śluby. W środku kościoły też są zupełnie inne niż w Polsce. Bardziej takie surowe, no i też białe, bez zbędnego przepychu złota czy mnóstwa rzeźb.
Jakby mało nam było różnorodności kulturowej, tak możemy wybrać się jeszcze na ulicę Armeńską. Znajduje się tutaj kościół armeński, trochę kamienic. Ci Armeńcy dorobili się tutaj olbrzymich pieniędzy, bo domy są pięknie zdobione. Armenia to jest taki naród, z którego większość obywateli wyjechała. Tam więcej przebywa po świecie, gdzieś rozsianych niż we własnym państwie. Więc Polacy też są po całym świecie rozrzuceni, ale jednak większość póki co siedzi w Polsce. A ten naród się po prostu rozjechał po świecie wszędzie. No ale te ich domy to tu normalnie jakby jakiś król armeński mieszkał. Singapur to też mnóstwo zieleni i oprócz najsłynniejszych ogrodów w Marinie jest tutaj też kilka wspaniałych parków. Warto wybrać się do parku w forcie Canning, czyli w starym angielskim forcie. Dziś te tereny zostały przepięknie zagospodarowane i zamienione w teren rekreacyjny dla mieszkańców miasta i turystów. W starym forcie urządzono m.in. ogród przypraw, więc poznamy tutaj wszystkie dalekowschodnie przyprawy, które rosną na tych terenach subtropikalnych. Gdyż one tutaj wszystkie rosną w naturze, wystarczy sobie zerwać drobny listek, powąchać, spróbować, jak to wszystko smakuje. W tunelu starego angielskiego fortu urządzono też galerię przypraw. I tutaj w formie nowoczesnego muzeum możemy zapoznać się z procesem produkcji poszczególnych przypraw. Mamy tutaj kardamon, orzechy, tutaj jest kurkuma. Kiedyś port singapurski słynął właśnie z handlu przyprawami. Tutaj krzyżowały się azjatyckie szlaki kupieckie. Przeładowywano tutaj mnóstwo przypraw. Dziś przyprawy już nie kosztują tyle co kiedyś. Nie robi się na nich majątku, ale nadal niektóre potrafią generować dość spore przychody. I akurat już dzisiaj w Singapurze niczego nie uprawia się na masową skalę, bo po prostu nie ma na to miejsca. Tak przez ten port nadal przeładowuje się tysiące różnych towarów. Jeśli zastanawiacie się, jak rośnie wanilla, tak można sobie tutaj to zobaczyć. Jest to po prostu taki pnącz, który normalnie w naturze pnie się po drzewach. Tutaj akurat po murze. Nie ma w tej chwili dojrzałych lasek, ale dojrzała laska wygląda tak i dopiero po zmieleniu mamy ten przepyszny aromat. W parku znajduje się też stary cmentarz chrześcijański. Pochowani tutaj byli w zasadzie, bo dziś urządzono tutaj teren rekreacyjny, a tablice nagrobne zostały tylko komponowane w mur cmentarny. Byli tutaj pochowani kolonizatorzy angielscy. Także dziś na starym angielskim cmentarzu odbywają się imprezy plenerowe. Widać, że rozkłada się tutaj scena, pewnie wieczorem będzie jakiś koncert, że świetne miejsce na organizowanie imprez, ale zanim zhejtujecie Chińczyków za to, co tutaj robią, to tylko przypomnę, że w Polsce deweloperzy też budują osiedla mieszkaniowe na starych cmentarzach. I jeden taki przypadek znam na przykład w Zamościu. Śmierć zawsze dopadała ludzi niespodziewanie, tak jak tego kapitana statku Santiago, który wypłynął z Bostonu i kapitan wziął się i umarł tutaj w 1850 roku. Na terenie całego parku pięknie wkomponowano pozostałości starego fortu w instytucje kulturalne, muzea. Jak dobrze poszukamy, to znajdziemy jeszcze sporo ciekawych tuneli. W starym centrum dowodzenia znajduje się dzisiaj Muzeum Podziemne. Za jedyne 20 dolców możemy zwiedzić cały sztab fortu, ale jest to wszystko w takim nowoczesnym stylu zrobione. Ja polecam też wizytę, jeżeli lubicie takie klimaty, na wyspie Sentosa. Jest tam Fort Silo, gdzie świetnie odwzorowano realia II wojny światowej, pozycję Anglików, no i moment, kiedy Japończycy zajęli Singapur, tak więc cała ta historia tam jest pięknie opisana i pokazana. Singapur miał bardzo duże znaczenie dla Brytyjczyków ze względu na swoje strategiczne położenie, no i oczywiście wiele innych mocarstw też chciało mieć go w swoim posiadaniu. Został on więc bardzo mocno ufortyfikowany. Jednak większość obrony opierała się na linii morza, gdyż to właśnie stamtąd spodziewano się ataku. Jednak podczas II wojny światowej Japończycy wybrali zupełnie inny wariant i najechali Singapur od strony Malezji. Mimo że Singapur jest wyspą, jest połączony groblą z Malezją i to właśnie
tą groblę Anglicy wysadzili, podczas gdy Japończycy zbliżali się już do Singapuru. Jednak na niewiele się to zdało. Ku zaskoczeniu wszystkich Japończykom jednak udało zdobyć się Singapur, który uchodził za wyspę nie do zdobycia, i wprowadzili tutaj swoje rządy na kolejne lata. Kiedy to ostatecznie przegrali II wojnę światową i Anglicy ponownie wkroczyli na te tereny. Dziś te forty nie pełnią już żadnej funkcji militarnej. Ten akurat został zamieniony na park, a drugi na wyspie Sentosa możemy sobie dzisiaj podziwiać jako muzeum II wojny światowej. Na Sentosie też jest jeszcze jeden opuszczony fort, który jest zarośnięty całkowicie przez dżunglę i można się tam poczuć trochę jak w grze Tomb Raider. Ale Singapur to nie tylko futurystyczne, nowoczesne miasto. To także piękne rajskie plaże. Jeżeli chcemy się poplażować w tym mini państwie, musimy udać się na drugą co do wielkości wyspę, czyli Sentosę, która oferuje przepiękne złociste plaże, z których możemy skorzystać zupełnie za darmo. Znajduje się tutaj też największy park rozrywki w Singapurze, Universal Studio. Jeden z 5 na świecie. I cena wejściówki do niego jest dość atrakcyjna w porównaniu z ceną podobnych parków w USA. Na Sentosie znajdziemy też osiedle luksusowych willi i jest to jedyne miejsce, gdzie nieruchomość mogą kupić obcokrajowcy. Oczywiście po mocno horrendalnych cenach. Wyspa Sentosa była kiedyś niedostępna dla turystów, gdyż znajdowała się tutaj baza brytyjskiej marynarki wojennej. Jednak po uzyskaniu niepodległości rząd Singapuru postanowił przekształcić to miejsce w turystyczną enklawę. Po Brytyjczykach możemy dzisiaj oglądać okazałe forty. Część jest opuszczona, ale w forcie Siloso zrobiono przepiękne muzeum, w którym możemy zapoznać się z historią brytyjskiej obecności na tym terenie oraz poznać historię konfliktu z Japończykami aż po kapitulację Singapuru. Na Sentosie znajduje się też najdalej wysunięty na południe skrawek Singapuru. Ale punkt, który jest zaznaczony dla turystów i znajduje się tam wieża widokowa, jest tylko punktem umownym, bo w rzeczywistości leży on w zupełnie innym miejscu. Co robią Chińczycy w sobotę wieczorem? Ano na przykład śpiewają sobie publicznie w parku. Oni w ogóle przykładają wielką wagę do aktywności fizycznej. Mi się nie chce wstawać o 5 rano, ale oni wstają przed świtem i ćwiczą już te swoje tai chi. Zanim zjedliśmy obiad, po burzy już nie ma śladu, znów świeci słoneczko, robi się powoli gorąco. No i korzystając z okazji, skoro jesteśmy na Chinatown, to pokażę Wam troszkę tą dzielnicę. Główna ulica na Chinatownie nazywa się Pagoda Street. I to właśnie tutaj zlokalizowane są najlepsze stragany ze wszelkim chińskim badziewiem. Zauważcie, jak chińscy emeryci potrafią wykorzystać wolny czas, bawić się. A gdyby tak w Polsce rozstawić sobie namiocik gdzieś w ruchliwym punkcie miasta, śpiewać wesołe piosenki Maryli Rodowicz i Janusza Laskowskiego, no ale gdzieś polskim emerytom brakuje luzu. Jeśli chodzi o asortyment, to jest on dokładnie taki sam jak na dzielnicy hinduskiej czy arabskiej. Cenowo też wychodzi podobnie. Część rzeczy jest tutaj droższych, ale część jest tańszych. Trzeba tylko po prostu dobrze poszukać. I radzę nie karmić tutaj gołębi, bo grozi za to kara $10,000. Singapur to kraj ładu i porządku. Wygląda to wszystko ładnie, pięknie, ale jakim kosztem? Są tutaj rozmaite zakazy, nakazy i niektóre są wręcz absurdalne. Możemy dostać bardzo wysokie mandaty za różne czynności, które w Europie, w Polsce wydają nam się zupełnie normalne i nawet nie pomyślelibyśmy, że zostaniemy za to ukarani. Do kraju nie wolno wwozić przede wszystkim gumy do rzucia. Oczywiście nikt nas nie sprawdza przy wjeździe, ale gdyby tutaj jakiś milicjant zobaczył, że żujemy gumę, albo nie daj Boże ją gdzieś przykleimy, tak dostaniemy sowity mandat. Srogie kary są również za wszelkie formy śmiecenia, zanieczyszczenia otoczenia i wandalizm. Więc jeżeli będziemy rzucać papierki pod siebie,
trzepać popiół z papierosa albo w ogóle palić w miejscu niedozwolonym, a palić nie można nigdzie poza miejscami wyznaczonymi, tak również dostaniemy bardzo duże kary. Spore kary są również za przechowywanie duriana, czyli najbardziej śmierdzącego owocu na świecie. Chińczycy się nim zajadają. Jeżeli wniesiemy go do jakiegoś środka komunikacji publicznej albo budynku instytucji publicznej i zostanie to wykryte, a zostanie, bo to śmierdzi mocno, tak dostaniemy znowu sowity mandat. O wilku mowa, tutaj mamy właśnie stoisko z durianami, bo akurat poczułem ten charakterystyczny smród, który się rozchodził. Oprócz srogich mandatów możemy zostać dodatkowo ukarani karą aresztu i dotyczy to również turystów, tak więc nie tylko mieszkańcy, ale i turysta może wylądować w areszcie na przykład za śmiecenie czy niemoralne prowadzenie się tutaj. Dodatkowo czasem do takiej kary aresztu wymierzona jest jeszcze kara chłosty, gdyż w Singapurze jest ona nadal powszechnie stosowana. Kara chłosty może zostać wymierzona za jakieś drobne występki typu właśnie zaśmiecanie bądź kradzież. Dostaniemy wtedy od kilku do kilkunastu batów. W Singapurze stosowana jest również kara śmierci. Nie wiadomo ile dokładnie rocznie wykonywanych jest wyroków, ale organizacje międzynarodowe szacują, że jest to liczba co najmniej kilkudziesięciu. Gdyż Singapur nie podaje statystyk na ten temat i karę śmierci można tutaj dostać za zdradę państwa bądź za posiadanie substancji niedozwolonych, jakichś białych proszków czy tabletek. Jeżeli będziemy mieć tego powyżej 15 gram, tak dostajemy karę śmierci. Zaś jeżeli chodzi o zielone zioło, już pół kilograma funduje nam wyrok śmierci. Zaś jeżeli posiadasz mniejsze ilości nielegalnych substancji, tak możesz trafić na wiele lat do pierdla. A więzienie tutaj zapewne jest bardzo przytulne w tym klimacie. Wątpię, aby mieli tam klimatyzację. Tuż obok świątyni, w której niby przechowywany jest ząb Buddy, znajduje się tak zwana ulica Śmierci. Tutaj do 1961 roku, czyli do momentu, kiedy zostało to zdelegalizowane, znajdowały się tak zwane domy śmierci. Po obu stronach tej ulicy były domy, w których starsi schorowani Chińczycy spędzali swoje ostatnie dni życia. Jako że życie wtedy też było tutaj bardzo drogie i wszystkie te blokowiska były przeludnione mocno, nie starczało miejsca dla żywych, tym bardziej nie starczało go dla chorych i niedołężnych staruszków. Wszyscy, którzy już nie radzili sobie w społeczeństwie, nie mogli pracować i nie mieli rodziny, która byłaby w stanie się nimi zająć, utrzymać ich, zapewnić im godną opiekę, przenosili się na ostatnie dni swojego życia właśnie do domów położonych przy tej ulicy i czekali na śmierć. Były tutaj dormitoria, które zapewniały w miarę godne warunki umierania, nie było tutaj opieki medycznej, no i obok zlokalizowane zakłady pogrzebowe od razu zapewniały godny pochówek. Ta działalność została zdelegalizowana, dzisiaj już takich umieralni nie ma, ale jest to jeszcze praktykowane w Indiach. Na przykład w Varanasi wielu Hindusów marzy o tym, żeby przyjechać tam i umrzeć i później zostać spalonym nad Gangesem. I tam takie domy umieralnie nadal istnieją, można je zobaczyć. W Chinatown znajduje się też świątynia, w której ponoć przechowywany jest ząb Buddy. Tutaj buddyści przyjmują datki, no i ludzie wierzą, że ten ząb tutaj jest. I takich świątyń na świecie jest chyba więcej niż człowiek ma zębów, no chyba że jeszcze jego mleczaki pozbierali. Ale tego typu świątynie możemy znaleźć też na Sri Lance, w Indiach, w Chinach, ale przynajmniej tu możemy wejść za darmo. Jak na Sri Lance pobierają za wjazd pieniądze, tak tutaj odwiedzimy tą świątynię za darmo. W środku świątyni zęba Buddy trwają pradawne rytuały.
Chińczycy studiują święte księgi. To wygląda to jak jakaś sekta. Zdecydowanie warto wejść do świątyni Zęba Buddy. Bardzo mistyczne doznania, ale w tym czasie znowu przyszła burza i znowu leje jak z wiadra. No ale za 15 minut będzie po wszystkim. Przynajmniej dziś udało się pozostać suchym. Na granicy biznesowego centrum i Chinatown znajduje się piękna uliczka Telok Ayer Street, pełna zabytkowych chińskich willi. Tutaj też oczywiście są zlokalizowane modne knajpki. Tutaj spotkamy też już takiego klienta bardziej turystycznego i korporacyjnego. Na pewno wszyscy znacie słynną chińską maść tygrysią, która leczy wszelkie dolegliwości. Ale mało kto słyszał o tym, że producent tej maści stworzył w Singapurze Muzeum Piekła. Jest to chyba jedyne na świecie tego typu muzeum, które prezentuje 10 kręgów piekła i odwołuje się do chińskiej mitologii. To muzeum jest darmowe, tak więc zapraszam do środka. Dwóch braci, którzy stworzyli Imperium Tygrysiego Balsamu, przybyli na początku XX wieku do Singapuru z Birmy. Tutaj rozkręcili biznes i w 1937 roku otworzyli właśnie ten park. Co mieli na celu? Nie mam pojęcia. Myślę, że ich założenia były zupełnie inne niż to, co dzieje się tutaj dzisiaj. Raczej to miejsce miało zmusić do refleksji na temat swego zachowania na Ziemi, dać wizję tego, co może nas czekać po śmierci, a jednak dziś jest to tylko tło do zdjęć dla niezliczonej maści Azjatów, którzy raczej nawet nie zastanawiają się, co przedstawiają te sceny. Czy jest to idealne miejsce do nagrywania jakichś TikToków czy durnych rolek na Instagramy, ale sama istota tego miejsca chyba już się tutaj zatraciła. Po samym parku możemy sobie pospacerować za darmo, jednak jest też część płatna, tak zwane Muzeum Piekła i wstęp tam kosztuje 20 dolców. Tego typu chińską sztukę możemy podziwiać w różnych miejscach w zasadzie w całej Azji. Tam, gdzie tylko osiedlili się Chińczycy, budują swoje świątynie. Często wygląda to bardzo fajnie, a często też kiczowato. Tak jak na przykład to miejsce. No ale oni to uwielbiają. Tak jak tutaj mamy tygrysi samochód. I ten samochód był żywą reklamą tygrysiego balsamu. Wyprodukowany w 1927 roku w Niemczech. Jeździł sobie po Singapurze i reklamował cudowną maść. Trzeba przyznać, że bardzo oryginalny pomysł. Chińczycy kochają zdjęcia. Zapewne każda Chinka wynosi stąd po kilkaset zdjęć. Fotografują się przy wszystkim, ze wszystkim. Nie wiem, co oni z tym później robią. A widzę, że też są tutaj żółwie. Żółwie zawsze w chińskich stawach muszą być. To też jest część ich mitologii. Uwielbiam podziwiać Chińczyków, jak pozują do zdjęć. To jest takie śmieszne zawsze. Jak oni się wyginają, jak oni się przeginają. Pewnie są jakieś poradniki, jak należy pozować, jak się wyginać, jakie dzióbki robić. To jest doprawdy niesamowite. To są chyba wszystkie rzeczy, które mogą Cię zwieść na złą drogę, na przykład kobiety, w szczególności kobiety z tego, co tu widać. Jakby się tu głębiej zastanowić i poczytać to wszystko, co jest napisane, no to są bardzo mądre rzeczy. Chińczycy już od dawna wiedzieli, co jest ważne w życiu. Przyjaźń, lojalność i te wszystkie sceny są tutaj przedstawione. Religijność, życie Buddy. Oczywiście dla wierzących, no ten Budda to już chyba po śmierci, bo taki chudy żebra mu wystają. Trzeba być pomocnym. No i to wszystko jest przedstawione właśnie w formie takich trójwymiarowych dioram.
Szkoda tylko, że nikt tutaj, z tego co widzę, nie odbywa refleksji na ten temat, tylko robi bezwiednie zdjęcia. Nawet nie czyta, co tam jest napisane. Nie zastanawia się nad sensem życia, nad sensem śmierci, nad sensem tego, co będzie. Same sceny są naprawdę super przedstawione. Jest tutaj tego mnóstwo. Można by było to wszystko podziwiać ze szczegółami wiele godzin. No jest to już w troszkę takim stanie obdrapanym. Widać, że lata świetności ma za sobą i jak na Singapur, to można powiedzieć, że wygląda to słabo. Ale jest to inicjatywa prywatna i być może ten balsam już nie sprzedaje się tak dobrze jak kiedyś i dlatego nie jest to systematycznie odnawiane. Jest też sekcja poświęcona Australii. Są tutaj wszystkie zwierzęta australijskie, kangury, strusie i nawet misie koala. W większości tych scenek jest przedstawione to, że kobiety są złe. No i jak w sumie patrzę na te wyginające się Azjatki, to chyba prawda, bo wszystko to przedstawia, że kobiety tylko wiodą na pokuszenie, deprawują mężczyzn i namawiają ich do złego. No i w sumie może tak być. Miejsce jest totalnie kiczowate, niepasujące do nowoczesnego obrazu Singapuru, ale jeżeli lubicie patrzeć na wyginające się Azjatki, to można tutaj przyjechać, zwłaszcza w weekend, bo wtedy jest ich najwięcej. Jak już wyjedziemy sobie z centrum, tak robi się bardzo spokojnie. Tutaj w większości mieszkają Chińczycy, stąd między tymi osiedlami mieszkalnymi jest mnóstwo świątyń. Chińskich oczywiście i przybierają one czasem naprawdę fantazyjne tutaj formy i kształty. No i przede wszystkim są kolorowe i każda jest inna. Na chińskich osiedlach możemy też spotkać takie piece i oni tutaj palą kartki, w których są zapisane prośby i życzenia do bogów. Mogą też tutaj palić różne dary i to stoi normalnie pod blokami tam, gdzie mieszkają Chińczycy. Przejdziemy się po osiedlu mieszkalnym. Też zauważcie, że na stołach stoją takie snaki, różne jedzenie. Jakieś chipsy, jakieś chrupki i tutaj nikt tego nie ukradnie. Po prostu można wziąć i się poczęstować. Takie mają tutaj też parkingi na rowery, ale rowery chyba trochę kradną, bo one są pozapinane jednak. Muszą być amatorzy cudzej własności. Lubicie karmić kury czy gołębie? Lepiej nie róbcie tego w Singapurze, bo grozi za to 10 000 dolarów kary. Jeśli chodzi o jeszcze jakieś inne absurdalne, głupie zakazy, tak nie można na przykład we własnym mieszkaniu czy w hotelu, jeżeli wynajmiecie sobie pokój, chodzić tam nago. Bo jeżeli ktoś zobaczy, na przykład przez okno naprzeciwko, albo jakiś sąsiad przez dziurę w ścianie i na nas doniesie, tak też zostaniemy ukarani i to nawet więzieniem. Kolejny głupi zakaz, znaczy głupi, akurat ten jest może dobry. Jeżeli nie spuścisz wody w toalecie publicznej, dostaniesz mandat. Pomimo że prostytucja w Singapurze jest legalna, tak pornografia już nie. Więc jak będziemy posiadać jakieś materiały z nagimi dziewczynkami bądź facetami, tak będziemy mieć spore problemy. I też do niedawna homoseksualizm był tutaj karany. I co ciekawe, dziewczyna mogła spać z dziewczyną, ale facet z facetem już nie. Zniesiono ten zakaz dopiero w 2022 roku, o ile dobrze pamiętam. Jednak najbardziej absurdalny zakaz dotyczył państwo zakazało obywatelom popełniać zabójstwa. Jednak odkryto, iż ten zakaz jest nieskuteczny, bo ciężko wyegzekwować karę od kogoś, kto już się zabił. Aczkolwiek jeżeli były nieudane próby zabójcze, tak taka odratowana osoba trafiała do więzienia i siedziała tam do czasu, aż jej się odechciało ponawiać te próby. Jak w zegarku o godzinie 13 znów pada deszcz. Akurat dzisiaj udało się od razu schować i za jakieś pewnie pół godziny znowu wyjdzie słońce. No max za godzinę. Więc nie zwracajcie uwagi na prognozy pogody, bo one będą pokazywać wieczny deszcz i chmury. Ale jak widzicie na tym filmie, wcale tak tutaj nie jest. Ten deszcz będzie padał. Trzeba go wtedy po prostu przeczekać w jakimś miejscu typu to albo galerii handlowej i tyle. Singapur ma rozmach i tutaj chyba nikt nie przejmuje się kosztami. Więc nawet zwykłe parki miejskie wyglądają często tak jak słonopłatne atrakcje w Europie. I widzicie, nad drogą jest rozwieszony taki most na wysokości chyba jakichś 100 metrów na pewno i zaraz sobie na niego wejdziemy. Łączy on po prostu dwie części parku.
Singapurze możemy znaleźć wiele takich zabytkowych willi, jeszcze z czasów kolonii angielskiej. No i większość z nich dzisiaj jest albo w rękach prywatnych, albo są porobione klimatyczne restauracyjki, tak jak tutaj. Kiedyś mieszkał tutaj jakiś bogaty angielski plantator, bo te wzgórza pokrywały plantacje. No dzisiaj nie opłaca się tutaj już niczego uprawiać, bo ziemia jest tak droga, że nie wykorzystuje się jej w żadnym wypadku pod żadne uprawy. Policjanci mogą już zacząć bać się o swoje posady, bo Singapur ma automatyczne roboty, które służą do patrolowania na razie parków. Ten akurat się ładuje, ale jak się naładuje, to wyruszy tutaj w trasę i będzie obserwował, czy ktoś na przykład nie żuje gumy, albo nie rzuci gdzieś peta, albo nie obnaża się za bardzo w parku. Nie wszędzie są tutaj kamery, więc takie roboty są potrzebne, żeby monitorować, co robią ludzie. No i to jest utopia. Państwo pełne inwigilacji. Oni muszą wszystko wiedzieć, co robią tutaj obywatele i turyści. Akurat naprzeciwko świątyni Zęba Buddy znajduje się bardzo popularny hawker Maxwell Foods. Tutaj przychodzi wielu turystów, jak i miejscowych i zjemy tu przede wszystkim oczywiście kuchnię chińską, ale można wypić też browara. Ogólnie to nie ma czegoś takiego jak kuchnia singapurska, bo jest to głównie kuchnia chińska, no domieszką właśnie smaków z innych części świata, jak Indii i Arabii, czy Malajów, ale takim głównym tutaj daniem, można powiedzieć singapurskim narodowym, jest chicken curry, czyli kurczak z ryżem. Oczywiście jest to kurczak na ostro w sosie curry. Hawker Maxwell jest dużo bardziej zatłoczony niż inne tego typu przybytki w mieście i jest tutaj mnóstwo turystów, dlatego że każdy, kto odwiedza Singapur, wrzuca to miejsce na Instagram, stąd się to może wzięło, ale ceny jedynie są podobne. Dziś zamówiliśmy typowo chińskie żarcie, pierogi wonton z nudlami, takie coś kosztowało $7, do tego pierogi wonton w zupie z kapustą pak choi też kosztowało 7 i chińska zupa sweet and sour też za $3,5. I napoje są tutaj po $2 akurat iced tea. I co ciekawe, jedna jest jakaś dziwna słona, jakby tam walnęli ze 3 łyżki soli. Zupa smakuje jak pomyje, no ale chińskie podniebienie jest troszkę inne niż nasze, więc tak jak już wspominałem wielokrotnie, jedzenie chińskie, tak zwane chińskie, azjatyckie, które jecie w Polsce, smakuje zupełnie inaczej od tego oryginalnego, które zjecie sobie u takiego prawdziwego Chińczyka. Oprócz plastikowej łyżki do zupy nie ma tutaj żadnych innych sztućców, więc trzeba jeść pałeczkami. Jak ktoś nie umie, to musi się szybko nauczyć. W Singapurze to nie jest tak, że to miasto jest idealnie sterylne i tu nie ma śmieci, bo one są. Fakt, jest to i tak taki najczystszy kraj Azji, ale w dzielnicach, gdzie mieszkają Hindusi, no to wiadomo, że oni porządku trzymać nie będą, mimo że gonią ich batem, tak leżą tu pety, śmiecie i tak dalej. Więc ta sterylna czystość to jest wyłącznie w centrum. Dziś śniadanie w knajpie hinduskiej i to jest typowe hinduskie śniadanie, paratha, czyli taki placek z jajkiem. Maczamy to w dal, czyli ostrej zupie z ciecierzycy. I tutaj jeszcze drugi placek paratha z bananami, czyli na słodko, to będzie jako deser. Śniadanie kosztowało $6,5, czyli jakieś 6 razy drożej niż w Indiach, ale i tak było dobre i jak na singapurskie warunki to tanie. Ledwo chodzący jakiś dziadyga niemiecki wziął sobie młodą laseczkę na noc, tam zapłaci jej pewnie z $200-300 i jazda. A ja myślałem, że to w rurze coś huczy. Ale chyba się dzisiaj nie wyśpię, jak to tak będzie wyglądało tutaj po kolei. Zawsze pytacie w komentarzach, ile kosztują dziewczynki w krajach, w których odwiedzam, więc poszedłem, wypytałem i teraz mogę wam powiedzieć. I tu możecie już coś podziałać nawet za jakieś $15. Wraca napierdzielony jeden z samego rana. Dzisiaj pociupciał troszkę tam chyba. I coś było, albo w żyłę. Chociaż tutaj pewnie nie, bo to kara śmierci.
Ale co nieco to wypił, bo butelek leży sporo. Powyginany jak po fenantylu. Leży? Leży. Z uwagi na fakt, że ten kanał często oglądają rodziny z dziećmi, nie chciałem w tym filmie umieszczać kontentu dla dorosłych. W licznych komentarzach erotomanii stulejarze często pytają mnie, jakie są ceny pracownic seksualnych w krajach, które odwiedzam. Spełniłem więc wasze prośby i nagrałem przewodnik po dzielnicy domów publicznych w Singapurze. Jednak ze względu na niecenzuralne treści jest on dostępny wyłącznie dla osób, które wspierają ten kanał na YouTubie bądź Patronajcie. Ja tymczasem dziękuję za obejrzenie filmu do końca i zapraszam do podzielenia się swoimi wrażeniami w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!